No i potem nagle stan wojenny. I koniec marzeń. Wiadomo wtedy, że wiedziałem, że ten wyjazd będzie bardzo trudny. Dlatego, że ja gdybym był jednym z przywódców Solidarności, to bym bez problemu wtedy wyjechał. Dlatego, że partia się chciała pozbyć Wałęsy, Michnika, Kuronia, Geremka. Ale w tej hierarchii politycznej ja byłem na samym dnie, bo tym bardziej, że przez 2 lata mnie nie było i nie brałem żadnego udziału w tej rewolucji. Byłem właściwie tylko widzem tych wydarzeń. Także nikomu nie zależało ani na tym, żebym wyjechał, ani na tym, żebym został, ale siłą rzeczy nie dawano mi paszportu. Tam różne moja narzeczona wtedy próbowałem je ściągnąć do Francji, ale to było bardzo trudne, aż w końcu udało się po roku. Wyjechałem w grudniu 1982 roku. Właśnie po roku stanu wojennego, gdzie konspirowałem, znowu wróciłem trochę do konspiracji, gdzie brałem udział w jakichś bardzo podziemnych spotkaniach autorskich. Publikowałem wiersze gniewne, bo jednak jak się zaczął stan wojenny, to nie mogłem nie napisać kilku wierszy wściekłych i takich obolałych bardzo. Także nie było tak, że stałem z boku i nie brałem udziału. Brałem udział, tak, ale jednak nie przestałem myśleć o wyjeździe do Paryża. No i to się dokonało właśnie w grudniu 1982 roku. Znowu rok po stanie wojennym, prawda? Bo przypomnijmy, że stan wojenny zaczął się 13 grudnia 1981 roku. A ja wyjechałem z Polski rok i 2 tygodnie później, coś w tym rodzaju. Tuż przed świętami, przed Bożym Narodzeniem dotarłem do Paryża. No i to jest kolejny zupełnie inny rozdział w moim nieciekawym życiu.